Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu W ogniu pytań. Dzisiejszym moim gościem jest Patryk. Cześć, Patryk. Cześć, witam cię, Oskar. Powiedz, Patryk, czym się zajmujesz, kim jesteś i co cię sprowadza do mnie? Ogólnie jestem raperem. Przychodzę do ciebie, żeby zrobić fajną rozmowę między sobą. Myślę, że to będzie miało sens w przyszłości. Zajmuję się tu muzyką, organizuję polskie imprezy w tureckich klubach, ale tak, to jest taki mały dodatek. No, dodatek, tak. Ale są chętni. Zawsze lubią Polaków, zawsze chętnie zgadzają się, żeby to zorganizować. Udzielam się też również charytatywnie. Jestem wolontariuszem WOŚP-u. Pracuję też troszkę pomagam w fundacji Darzyć Uśmiechem. To jest fundacja dla zwierząt. A tak na co dzień jestem budowlańcem. Dobra, a powiedz mi, kiedy się zaczęła twoja przygoda z rapem? Bo to już widziałem wywiad, że o tym wspominałeś, ale takie podstawy możemy powtórzyć, więc powiedz. Moja przygoda z rapem zaczęła się w sumie, jak miałem 13 lat. Niestety przez toksyczny związek miałem 8-9 lat przerwy. Wygraliśmy jako 14-latki bitwę lubelską, I Love Lublin Festival. Nagrodą był support przed KN-em, bo KN też dopiero zaczynał wtedy karierę, a więc mieliśmy naprawdę fajną nagrodę. To było tak z 10 lat temu plus minus? Tak, mniej więcej. 12 lat temu. Tak, to były jego pierwsze koncerty. To chyba był 4. koncert KN-a w Polsce. No niestety przez dziewczynę, przez pretensje do tego, że tam przychodzi dużo dziewczyn, nie chciałem się kłócić, więc przestałem rapować. Byłem to młody bardziej i głupi. chodziło o twoje takie życie na backstage'u, tak? Tak. Okej. Dużo dziewczyn lubiło to, że rapujemy i zawsze byliśmy w ogniu pytań. No tak, i zawsze ta zazdrość właśnie. Czyli to jakoś tam, powiedzmy, chciała cię ograniczyć od tego, tak? Żebyś nie kontynuował rapu, tylko bardziej się skupił na niej. Tak, ale rozstaliśmy się i 2 lata temu zauważyłem, że moja nauczycielka ze szkoły holenderskiego organizuje festyn, na którym będzie zbiórka pieniędzy dla pani z rakiem. I pomyślałem, że napiszę dla niej piosenkę na tym festynie, bo tam były licytacje i żeby moją piosenkę ktoś wylicytował też. I dowiedziałem się, że jutro jest ten festyn, więc w jeden dzień napisałem piosenkę. Całą noc się uczyłem, nauczyłem się tej piosenki. Zarapowałem dla tej pani. Tam było 2 DJ-i. A oni mnie zaczęli brać na scenę właśnie, żebym się pokazywał, żebym pisał nowe utwory, żeby mi to poszło jakby. Więc w sumie od tego te 2 lata temu się zaczęło, że nagrałem dla pani piosenkę, żeby walczyła z tym rakiem, żeby się nie poddawała i wygrała. Jest zdrowa. Super. A powiedz mi w ogóle, skąd czerpiesz motywację? Do muzyki? Do muzyki, tak. Z dobrego albo humoru. Co cię inspiruje może do tworzenia muzyki? Dobry humor, ładna pogoda, dźwięki. Jak usłyszę jakiś dobry podkład albo jakąś piosenkę, to czuję te dźwięki, które robią mi ciarki na ciele, więc wtedy od razu czuję, że muszę coś napisać pod to, czuję, że chcę coś zrobić. Biorę laptopa, siadam, piszę. Bo oglądałem twój wywiad z Robertem Jaszczerskim i tam powiedziałeś, że lubisz też eksperymentować i łączyć różne dźwięki. Tak, bo ogólnie jestem raperem, ale też uwielbiam podkłady reggae, bo są spokojne, mają fajne dźwięki, bo to wiadomo, rap i reggae ma inny dźwięk. Ale też uwielbiam słuchać dubstepu, więc staram się zawsze słuchać, znaleźć podkład, który łączy te wszystkie dźwięki, właśnie rap, dubstep i reggae, bo zawsze mają inny rytm, zawsze mają inny dźwięk i
Te podkłady są najlepsze i one też dają motywację. Tak, to jest coś innego. Nie jesteś takim zwykłym raperem, co taki robi rap, nie? Tylko jesteś taki twórczy wtedy, nie? Czy myślisz o jakiejś płycie na przykład? Tak, jestem w trakcie pisania płyty. Jest prawie, że skończona. Płyta będzie nazywać się Szczęśliwa 13, bo ja zawsze wszystko odwracam, więc jak jest coś dla kogoś nieszczęśliwego, to ja to obrócę tak, żeby było dobrze. Więc płyta będzie nazywać się Szczęśliwa 13. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tak, i tam będzie 13 piosenek. A to, co dla wszystkich jest sufitem, dla mnie jest podobą. Super. A wspominałeś też o Fundacji dla Zwierząt. Możesz coś trochę rozwinąć temat? Ogólnie robimy zrzutki po sklepach, chodzimy po sklepach, dajemy ogłoszenia, że tutaj jest zbiórka, żeby ludzie, nie wiem, na przykład robiąc zakupy, kupili puszkę karmy albo paczkę. Też w święta na przykład pomagamy bezdomnym. Chodzimy z pierogami, z krokietami ciepłymi, z barszczem, żeby bezdomni też mieli coś w te święta. Wiadomo, nie możemy dać za dużo, bo każdy daje ze swojej kieszeni. Nie mamy żadnych dofinansowań, ale staramy się, żeby każdy miał, żeby każdy przeżył te święta tak jak trzeba, żeby chociaż te 2 potrawy były takie Ciepłe, powiedzmy. ciepłe. Tak. A co do Wośpu, kiedy w ogóle i dlaczego, co cię skłoniło do tego, żeby być wolontariuszem? Przez znajomych. Bo właśnie tam, gdzie rapowałem pierwszy raz dla tej pani, to ogólnie była grupa wośpowa, tylko ja o tym nie wiedziałem. I jak tam poszedłem i poznałem tych ludzi, no to zachęcili mnie, żebym był wolontariuszem, że nie wiem, nawet wynosiłem śmieci na jednym z pikniku Moto Family, gdzie też jestem, żeby wynosić śmieci. Również, nie wiem, kupowałem jakieś figurki, robiłem zdjęcia z dziećmi i coś tam. Takie, wiesz, fajne rzeczy. Bo jedziesz i w 100 osób spędzacie czas bardzo fajnie. Drogi widzu, słuchaczu, jeżeli chcesz pomóc w rozwoju tego podcastu i tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz wesprzeć ten kanał, stawiając mi wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej w opisie tego podcastu. Każda kawa przynosi ogromną radość i motywację i przy okazji pozwala tworzyć coraz lepsze treści. Nie zapomnij również o 2 ważnych krokach: kliknięciu subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki nim algorytm YouTube pozwoli dotrzeć do nowych odbiorców. Jeżeli ta rozmowa wam coś otworzy, coś pięknego wam pokaże, zainspiruje, to po prostu podeślijcie ją dalej, bo to pomaga promować fajne, wartościowe materiały na tym kanale. A tymczasem wracamy już do materiału. Dlaczego akurat rap? No, to jest muzyka, którą najbardziej czuję. Ludzie mówią, że ja tylko z zewnątrz jestem biały. Także myślę, że nawet moja mama, która jest wróżką, mówi, że ja kiedyś w poprzednich wcieleniach byłem czarny i że to poprzednie wcielenie właśnie wychodzi teraz ze mnie. Nie? Więc myślę, że rap dlatego, że jestem jakby z Ameryki i czuję najbardziej tą muzykę. Najbardziej właśnie czuję te dźwięki, najbardziej czuję to flow. Na przykład, nienawidzę disco polo, nie? Więc po prostu podoba mi się śpiewany rap. A czy inspirują cię jakieś, nie wiem, konkretne dźwięki, nie wiem, z przyrody, czy w ogóle z twojego otoczenia, czy na przykład jakieś, bo mówiłeś o dubstepie chociażby, czy inne też gatunki muzyczne cię jakoś inspirują? Na pewno lubię dźwięk ptaszków o poranku. A jak wychodzę sobie zapalić papieroska, to fajnie jest słyszeć, jak te ptaki ćwierkają sobie. Czuć, że jest wiosna, lato, jest ładna pogoda, jest ciepło. A dodatkowo też jestem budowlańcem, dlatego mnie dubstep chyba inspiruje, bo cały czas te wiertarki, wkrętarki, młoty pneumatyczne, wszystko działa, więc cały czas słucham tych dźwięków, a to jest jakby mieszanka tego wszystkiego, plus dołożone coś z rapu albo z reggae, więc Dobra, a co do tekstów twoich piosenek, czy one jakby odzwierciedlają twoje życie, czy w tekstach, nie wiem, zawierasz jakieś historie, opowiadania? One bardziej
pokazują, jaki ja jestem i co ja chcę przekazać światu. To jest takie moje ja, które chcę wyrazić ludziom i jedyny sposób właśnie na wyrażenie tego to według mnie jest przez teksty, które piszę, które zaśpiewam, wypuszczę i ludzie tego słuchają i mogą coś z tego zaczerpnąć, nie? A powiedz mi, czy masz jakieś swoje ulubione miejsce do tworzenia muzyki? Mój pokój. Twój pokój. Tak. Dobra, próbowałeś na przykład w innych miejscach? Tak. Próbowałem na dworze, na ławce. Nie mogę się skupić, jak są ludzie, wiesz? Ja muszę być sam, muszę czuć ten moment właśnie. Dobra, teraz idę do pokoju, zamykam się i piosenkę napiszę w godzinę, półtorej, nie? Ale muszę być sam, muszę się skupić, muszę cofać sobie podkład cały czas, żeby wszystko idealnie grało, żeby było wszystko dopasowane. Okej, czyli wolisz jakby sam pracować, tak. żeby nikt ci nie przeszkadzał i mieć taką jakby... No tak, stres. no bo skupiasz się nad sobą wtedy, a jak są ludzie dookoła, nie możesz się skupić. Dokładnie, Nie? zawsze ktoś przeszkadza. A powiedz mi, jaka jest w ogóle twoja ulubiona piosenka hip-hopowa? Wena, podstawowe instrukcje. A dlaczego? No bo to jest piosenka, w której nie ma prawie przekleństw, a motywuje bardzo do życia, pokazuje ci, jaką drogę w życiu obrać i ma bardzo ładny podkład. A właśnie z tymi przekleństwami to jesteś jakby zwolennikiem, czy raczej starasz się unikać? Nie. No w moich piosenkach nie ma przekleństw. Może jedno się zdarzy gdzieś tam, ale właśnie, żeby wyrazić uczucia. Tak. Emocje pokazać, albo coś takiego. Czyli starasz się jakby tak troszkę delikatnie, łagodniej to Tak, dlatego jestem przekazywać. light, bo jestem lekki, daję światło, bo też robię piosenki o motywacji, ale przy okazji mój rap jest lightowy, nie jest takim ulicznym stylem, tylko jest takim lightowym, wychillowany. Dlatego też mieszam z reggae, bo reggae to jest chill out, nie? A czy masz jakieś, nie wiem, rytuały, techniki, sposoby, które cię jakby utrzymują skoncentrowanym, zmotywowanym? No, palę zioło. Tak, jak piszę tekst, to palę sobie zioło. Normalnie nie palę, ale przy pisaniu tekstu... Tak, dla lepszej kreatywności, tak? Tak, lepiej myślę, jakoś otwiera mi to umysł i lepiej myślę wtedy. Patryk, mówiłeś o swoim jakby występie, udziale w przedstawieniu teatralnym, które się odbędzie pod koniec maja. Czy mógłbyś troszkę o tym opowiedzieć? Jako, że jestem budowlańcem i przy okazji artystą muzycznym, zostałem poproszony jakby o wystąpienie, o zrobienie tła do sztuki teatralnej, która ma pokazać, że można połączyć muzykę z pracą fizyczną. I tak samo dźwięki muzyczne raperów z dźwiękami, które są na budowie. I będziemy tam we 3 raperów, ja, Bartosz AC i Michał Sosin. Będziemy tam występować na tle jako artyści, będą nasze podkłady, filmiki, które robiliśmy, bo mieliśmy też 6 godzin nagrań tych filmów. Będą reportaże z nami, pisane po angielsku, przetłumaczone, bo to będzie robione dla sceny holenderskiej. I pani z przodu będzie jakby wystawiała swoją sztukę. Tam będzie dziewczyna ciągana na rusztowaniu. Jedna dziewczyna będzie siedziała na górze, druga będzie w roboczych ubraniach ciągnęła to. Pod to będzie nasza muzyka, żeby pokazać, że Polacy, choć mają wielką duszę artysty, i tak muszą tu ciężko pracować. Czyli jakby wasza sztuka, wasz rap będzie tak bardziej w tle pokazywany za tym głównym wątkiem, który się będzie rozgrywał z przodu sceny, tak? Tak, dokładnie. Nasze piosenki, nasze podkłady, nasze tańczenie na przykład, bo tam tańczyliśmy.
Robiliśmy pozy na scenie na wózku widłowym. Jeden kolega stał za sceną i ciągnął wózek dookoła, a my na scenie co chwilę, co jedno koło musieliśmy inną pozę jakąś robić i z tego będzie wszystko pozlepiane i będziemy na billboardzie, a pani sobie będzie wystawiała sztukę przed nami. A mówiłeś też, że udzielałeś wywiadu pani z teatru. W jakim celu był ten wywiad? No ja myślę, że cel był taki, czy ja jestem właśnie tą osobą, która potrafi połączyć pracę fizyczną z muzyką. Pytania były różne, na przykład co czuję słysząc dźwięk wiertarki albo wrzynarki, czy z tego dźwięku ja czerpię inspirację, czy bardziej mnie irytuje, czy można by z samych maszyn budowlanych zrobić podkład raperski. No, takie były pytania, nie? Głównie chodzi o połączenie rapu z pracą fizyczną. A co jest może twoją największą pasją poza rapem? Gotowanie. Gotowanie. Jaka kuchnia? Tajska i polska. Pracowałem w tajskiej restauracji. A czy nie masz wrażenia, że w Holandii w ogóle ta kuchnia azjatycka jest jakoś mega popularna? Jest mega popularna, ale jest mega nieprawdziwa. Wszystko, co kupisz tutaj tajskiego, jest na sosie sojowym. A w Tajlandii prawie w ogóle się go nie używa. Dodaje się sos tamaryndowca, sos rybny, pastę curry, różne tego typu rzeczy, ale sos sojowy dodaje się chyba do 2-3 potraw. Mi się sos sojowy tylko bardziej z japońską kuchnią, z sushi kojarzy. A tutaj właśnie w każdej tajskiej restauracji go dodają i to wszystko pływa w tym sosie i nic nie ma smaku tak naprawdę, jesz sos sojowy. I to jest bardzo nieprawdziwe, no zwłaszcza, że uczył mnie prawdziwy Tajlandczyk z jednej z największych restauracji w Polsce, w Warszawie, Eat and Go. I on specjalnie przyjechał do nas do Lublina, żeby nauczyć nas na kuchni gotować te potrawy. I wiem, że dodaje się sos sojowy tylko do fire noodle, fire eggs i fire rice, a do reszty potraw daje się zupełnie inne sosy. A tu wszystko jest na tym samym sosie robione. A co jest takiego w kuchni tajskiej, że jakby najbardziej ci zaimponowała? Duża ilość warzyw i możliwość tego, że robię to i dla wegetarianczyków, i dla siebie. Lubię kurczaka, lubię krewetki, lubię ser tofu, a to są właśnie główne 3 składniki dania zawsze. Plus warzywa, tylko różne warzywa. Bardzo podoba mi się, że jest inna temperatura, na przykład jest ciepły makaron, ciepły kurczak, ciepły sos, zimne warzywa i grzane, smażone orzechy na górze na przykład. I jak bierzesz gryza, to czujesz 5 różnych smaków w 5 temperaturach i twoje kubki smakowe to naprawdę odczuwają, a to jest bardzo fajne. A czy widzisz jakieś różnice między kuchnią chińską a tajską na przykład? Tak. W kuchni tajskiej są jakby skomponowane dania, a w kuchni chińskiej prawie do wszystkiego używa się tych samych rzeczy. Może inne przyprawy czy coś, ale głównie wszystko jest takie same. A w tajskiej właśnie jest ta różnorodność, że jakby masz więcej składników, większą możliwość tak. kombinacji różnych rzeczy ze sobą, tak? Tak, w kuchni chińskiej dajesz przyprawy normalne, a w kuchni tajskiej sam kupujesz składniki, sam robisz przyprawy. Okej, czyli je mieszasz jakby i tworzysz taki set. Przypraw nie kruszysz, tylko na przykład kupujesz takie coś jak imbir. To się nazywa... To jest taki marynowany imbir? Czy... Nie. Galangal. To się nazywa galangal. Wygląda tak samo jak imbir, ale jest bardzo dużo, bardzo mocniej gorzki. I kroisz połowę i wrzucasz i tylko jedną połóweczkę smażysz na przykład, nie? Tak samo z trawą cytrynową nie kupujesz w proszku, tylko kupujesz trawę cytrynową prawdziwą i dajesz tylko łodyżkę. Także no to jest takie... Dobra, to wróćmy jeszcze na chwilę do rapu. Wspominałeś o tej piosence dla pani chorej na raka. Czy jeszcze coś oprócz tego było? Tak, jeszcze napisałem tak samo piosenkę dla chłopaka z Moto Family, których pozdrawiam serdecznie.
To była piosenka Żeby wyzdrowiał, bo on był po operacji uszkodzenia muszczku. Pojechał z żoną i z dziećmi w góry. Obudził się, czy można powiedzieć nie obudził się i wskazano mu udar muszczku. Więc po operacji był piknik Motofamilii. Więc też stwierdziłem, że dla niego też nagram, zadzwonimy do niego na kamerce i da mu to na pewno siły, motywacji do działania, żeby chciał wyzdrowieć, żeby się nie martwił, że będzie ok. Również też nagrałem Hot 16 dla koleżanki ze stwardnieniem rozsianym. Także fajnie, ja lubię motywować ludzi, lubię sprawiać im przyjemność, chcę, żeby poczuli się lepiej po prostu. A czy taki proces pisania piosenki, w ogóle jej nagrywania, ile mniej więcej u ciebie zajmuje? Czy to zależy od piosenki? Zależy od piosenki. No ogólnie, tak jak mówiłem, teksty piszę, zwrotkę napiszę w godzinę, półtorej, nie? To nie zajmuje mi długo, gorzej jest trudniej z realizacją, bo terminy, coś tam, to też kosztuje na pewno, bo trochę to kosztuje. A co jest dla ciebie najtrudniejsze w całym procesie tworzenia muzyki? No właśnie to nagrywanie. Tak, bo to jest prawie cały dzień spędzony w studio. No dobra, a najprzyjemniejsza część? Pisanie tekstów? Najprzyjemniejsza część to jest, jak już tekst mi wychodzi. Bo jak napiszę tekst, to i tak nie jestem w stanie go perfekcyjnie zaśpiewać, nie? A jak już śpiewam go perfekcyjnie, to mi sprawia największą radość, że już mogę to pokazać, że już mogę ten tekst zaśpiewać, wyjść z nim na scenę, czy cokolwiek. Bo też z kolegą startujemy w evencie raperskim Show Your Skills i no wiadomo, że to jest jakby a la turniej, więc trzeba być jak najlepszym. Wiadomo, że każdemu się noga podwija tam czasami, ale fajnie, dobrze wypaść, nie? Z jakiego osiągnięcia jesteś najbardziej dumny w swojej, że tak powiem, karierze raperskiej? Tego, co byłem w Polsce, jak miałem 15 lat. Co wygrałem support z KN. No tak, bo jednak KM to jest teraz gwiazda, więc miałem możliwość wystąpić z wielką gwiazdą na scenie. To było piękne. A czy to jakoś pomogło cię jakby zbudować swoją markę, czy... Znaczy w Lublinie tak, ale właśnie to był mój ostatni występ przez ten związek. Więc tutaj w Holandii jakby budowałem wszystko od nowa. Tu mnie nikt nie znał. Nikt. Czyli można powiedzieć, że chwilę po tym już od razu skończyłeś, zrobiłeś sobie przerwę na te parę lat. Wspominałeś o kuchni tajskiej. A jaka jest twoja ulubiona potrawa z kuchni tajskiej na przykład? Żółte kary. Dlaczego? Bo oni tam mają żółte, czerwone chyba, tak? I żółte, czerwone i zielone. Tak. Czy są trzy poziomy to jest poziom ostrości. Czyli żółte jest najłagodniejsze, okay. Czerwone jest średnia, zielone jest najostrzejsze, bo jest robione na sosie wasabi jakby. Dobra. Ale jest bardzo ostre. Jest ostre, ale mówisz, że to zielone jest na paście wasabi, a pozostałe co, na papryczkach jakiś, czy? Żółte jest na paście curry, a czerwone jest na paście chyba właśnie z Karoliny. Nie. Na jakiejś papryczce, ale nie pamiętam dokładnie nazwy. Dobra, czy masz jakieś nawyki, które chciałbyś zmienić w sobie? Mam jeden. Za szybko przywiązuję się do osób. I za szybko zaczynam ufać osobom. Za bardzo je lubię za szybko i potem często wychodzą rozczarowania, bo jednak powiedzmy poznam kogoś w pracy, polubię go, a skończę pracę, gdzieś pojadę na inny projekt i kontaktu nie ma. A ja się przywiązuję do osób właśnie. Poniekąd też miałem w życiu taki problem, bo wiesz, budujesz z kimś jakąś więź. Relacje, tak. I tu już nie chodzi o jakiś tam związek partnerski, czysto przyjacielski na przykład, nie? No i później ta osoba gdzieś, wiesz,
Twarze, drogi się rozchodzą, nie? Tak samo powiedzmy, jak ty wyjechałeś za granicę, tak to wiesz. Znaczy, ja mam kontakt z ludźmi z Polski od siebie. Tam cały czas. Często w ogóle do Polski jeździsz, czy... No, przez te 10 lat byłem 2 razy. No to tak mniej więcej się średnia jak i u mnie. Ja byłem 4 lata temu ostatnio. Znaczy, ja byłem rok temu, ale wcześniej nie byłem przez 6 lat. Chyba nie. Teraz w czerwcu jadę na ślub siostry i w sierpniu na Sunrise Festival. Ale lubisz swoją pracę, czy... No. Tak? Ja lubię przyjść brudny do domu i się wykąpać i jestem czysty wtedy. To jest fajne. Też lubię czuć, że coś zrobiłem w tej pracy. Nie lubię siedzieć. Ja muszę cały czas Tak, bo w tej pracy robić, akurat tak. no, jakby widzisz efekty na bieżąco Tak. tego, co robisz. Nie ma ścian, za chwilę są ściany. Nie? Tak, no. Super. No to właśnie powiem ci, że najważniejsze, żeby być szczęśliwym, myślę, że zawodowo też. Robić to, co lubisz. Jak najbardziej. Fajnie jest wstać z uśmiechem na twarzy, że idziesz do pracy. Nie tak jak niektórzy mają pracę, której nie lubią i o nie, chce mi się coś, tak, znowu tam iść. Czy to wybuchło już może? Nie, ja właśnie wstaję, mówię, kurde, znowu tych ludzi spotkam, znowu będzie beka, coś. Powiedz mi, jakie jest twoje ulubione miejsce w Polsce? Kurde, za dużo ich nie zwiedziłem, tak szczerze. No to z tych, co zwiedziłeś. Chyba może Władysławowo. Ja nie byłem w życiu w górach na przykład. Mam 28 lat, nie byłem w życiu w górach. No powiem ci, że polskie góry zajebiste są, naprawdę. Wiem, ale jak miałem zaproszenie i już miałem jechać dzień później, to jakiś 3 dresiarzy mnie złapało w bramie i nie chciałem oddać telefonu i trochę obili buźkę i nie pojechałem. Ale to możesz jako na kolejny punkt wyprawy sobie obrać polskie góry na przykład. Chciałbym, bo słyszałem, że termy w Zakopanem są cudownym miejscem. Właśnie tam miałem jechać. Ogólnie już miałem wynajęty nawet hotel już. Ja byłem 4 lata temu w Zakopanem, a w tym roku jedziemy do Szczawnicy. No to też powiedzmy od siebie niedaleko, nie? Ale jakoś... Powiem ci, że jak mieszkam cały czas w Holandii, tu jest cały czas, wiesz, wszystko jest płaskie, nie ma żadnych gór, ciągle morze, to aż tak fajnie pojechać do tej Polski właśnie w góry. Powspinać się. Nie? Powspinać może nie, bo mam, wiesz, 5-letniego syna, no to on się nie będzie wspinał. No, to raczej taki, to wiesz... na plecy. Nie, no już prawie 30 kilo waży, to nie. No ale tak, wiesz, po prostu same widoki pooglądać, nie? Coś po prostu innego. Dobra, a czy masz jakieś marzenie, którego jeszcze nie zrealizowałeś, a planujesz je kiedyś przynajmniej zrealizować? Znaczy, no, moje marzenia to, wiadomo, być sławnym, utrzymywać się z muzyki, bo jednak, no chciałbym na tym też zarabiać. Robię to z serca, ale też chciałbym, żeby to, co robię z serca, żeby też przynosiło mi korzyści, bo ja zawsze do tego dokładam, nie? I zawsze tracę w sumie tylko po to, żeby to robić. I chciałbym, żeby teraz to się odwróciło. Wiesz co, ja słyszałem, że jak ktoś coś robi i mimo, że ci to nie przynosi żadnych zysków, ale po prostu kontynuuj i w pewnym momencie to się, wiesz, odwróci i zacznie ci przynosić... No, mówią, że karma wraca, prawda? Dokładnie. Więc no mam taką nadzieję. Nie wiem kiedy, ale wiem, że tak będzie. No to głównym, że tak powiem, motywatorem jest to, że musisz być konsekwentny. Tak, systematyczność, nie? Nie ilość, tylko jakość i systematyczność. Dokładnie, to tak. Dokładnie. Wiesz, ja też mogę nagrać 5-10 podcastów i później to rzucić, bo stwierdzę, że dobra, bo tam na YouTubie 4 subskrybentów mam i nikt tego nie chce oglądać. A to właśnie chodzi o to, żeby nagrywać, w twoim przypadku muzykę i w pewnym momencie to po prostu wypali. Powiedz mi, co jest dla ciebie najważniejsze w relacjach międzyludzkich? Szczerość. Żeby ludzie zawsze sobie mówili prawdę. Według mnie lepsza jest najgorsza prawda niż najładniejsze kłamstwo. No. Dobra, a jakby wyglądał twój ulubiony weekend? Wypad z kobietą, dzieckiem nad wodę. Spędzić sobie czas na plaży. Jakieś atrakcje, wesołe miasteczko. Myślę, że to by było... No to by był fajny weekend, odpoczęcie od tego codziennego życia
i robienia czegoś, bo moje ostatnie weekendy przez 2 lata to jest tylko albo praca w sobotę i w niedzielę, no ewentualnie właśnie występowanie, no co kocham, ale ciężko jest odpocząć, jak ma się występ po 23 gdzieś i cały tydzień jakby pracujesz, bo od poniedziałku do soboty jesteś w pracy, w sobotę wieczorem występ, w niedzielę wstajesz i jutro do pracy znowu, także tak. Myślę, że od piątku do niedzieli wypad z kobietą i dzieckiem jest the best. Jakie są 2-3 rzeczy, których nauczyłeś się w zeszłym roku i mają wpływ na twoje obecne życie? Nie ufać ludziom za bardzo. To ma teraz wpływ, bo już nie poznaję tak dużo ludzi, jak poznawałem, ale poznaję takich, którzy są ze mną cały czas, wspierają mnie i spędzanie czasu daje mi radość po prostu. Jest fajnie. To jest jedno. Nie poświęcać się za bardzo dla pracodawców. To jest druga, bo poświęcałem się i tak jak widzisz, teraz nie mogę chodzić, a mój pracodawca... No, Czyli jakby wykorzystują to. tak, dokładnie. Powiedz mi, co było twoją największą porażką i co z tego wniosłeś? Chodzi o muzykę, czy ogólnie w życiu? Ogólnie w życiu, ale może być też o muzyce. To mam 2 takie. 3. Pierwsza to dziewczyna. To była moja największa porażka, bo ja straciłem 10 lat życia, można powiedzieć. Druga to był skok z tamy z wysokości 4,5 metra. Dlatego cały czas mi się uraz w nodze odnawia, bo jak przepracuję nogę, miałem złamaną w 3 miejscach, naderwane ścięgna wszystkie. To bardzo boli. A trzecia to jest 6 razy na jednym występie śpiewam jedną piosenkę, żeby mi wyszło. Ale powiedziałem, że nie odpuszczę i dopóki nie zaśpiewam, to nie skończę. Gdybyś mógł zmienić jedną rzecz w swoim życiu, co by to było? Kurde, ciężko. Właśnie takie te pytania mają być. Wiem. Ubóstwo. Na bogactwo, tak? Chciałbym być bogaty. I no, dążę do tego, ale wiadomo, potrzeba czasu. Od czego jesteś uzależniony? Na pewno od muzyki, bo cokolwiek robię, to muzyka musi być ze mną. Czy jadę autem, czy sprzątam, czy gotuję, czy jestem w pracy. Muszę słyszeć muzykę. To na pewno. Jestem uzależniony od papierosów, kotynu. No tak jak mówiłem, trawkę palę tylko sporadycznie, więc to raczej nie jest uzależnienie. Tak mi się zdaje, bo bym palił codziennie. Chyba tyle. Czy masz więcej pieniędzy, czy więcej wolnego czasu? Co wolę, czy co mam? Nie, co masz? Więcej wolnego czasu. Ja nie mam pieniędzy, ja biedny jestem. Czego nie lubisz i co cię denerwuje u innych osób? Jeżeli ktoś się wywyższa. Lubię naturalność ludzi. Lubię właśnie, jak ktoś jest szczery, ale strasznie nie lubię, jak ktoś się wywyższa, popisuje się albo... Co to on nie wie najlepiej, jaki jest Tak. wspaniały. I nie da mu się przemówić, bo jego zdanie to już jest prawda na cały świat i nie można z takimi osobami nawet rozmawiać. Dokładnie, bo to nie ma dyskusji, tylko jest monolog. Dobra. Jaki jest twój, albo był, ulubiony przysmak z dzieciństwa? Smażony chleb z solą, tak na patelni, na oleju. Zwłaszcza, że akurat w dzieciństwie mi się nie przelewało, więc nawet to było czasem jedyne, co mogłem zjeść, nawet. A nie ulubione, ale zostało mi to w pamięci, to jest bardzo smaczne. Kiedy pierwszy raz sobie uświadomiłeś, że nie jesteś już dzieckiem? Tak miałem 15 lat i poszedłem do pracy właśnie na budowę. I żeby właśnie chociaż ten chleb jeść i pomóc trochę mamie, to zdałem sobie sprawę, że pracuję z dorosłymi facetami, więc już i tak jakby też rzuciłem szkołę po gimnazjum, tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, więc jakby przeszedłem w dorosłe życie mając 15 lat.
Dobra, a jaki jest twój ulubiony fast food i czy w ogóle jesz taką Kebaby. kuchnię? Kebaby. Też pracowałem w kebabie. Więc ja wiem. Nie, bardzo lubię też hamburgery. Ogólnie hamburgery też są dla mnie bardzo dobre, jeżeli są własnoręcznie robione, bo też mają inne składniki, ten korniszonek, coś tam, sałata. Do kebaba się tego nie daje, ale no kebab i hamburger dla mnie też. Następne pytanie może wydawać ci się dziwne, ale powiedz mi, kim jesteś? Jestem człowiekiem. Jestem człowiekiem, który dąży do swoich marzeń, do celu. Chce spełniać marzenia. Walczy o to mocno. A jeżeli chodzi o Holandię, no to jestem jednym z polskich numerków. Co jest troszkę poniżające dla nas, bo my się staramy, a Jakie są Dla mnie twoje na w ogóle strukturę. odczucia na temat Polaków wśród Holendrów? Czy to postrzeganie Polaków już się trochę zmieniło? Czy jest cały czas takie, że to Polak będzie zawsze Polakiem i zawsze będzie trochę gorszy? Jeżeli Holender cię pozna, to może zmienić nastawienie, ale pierwszy punkt widzenia to jest pijak, złodziej i ktoś tam. Czyli to takie szufladkowanie to cały czas jest i to raczej jest się nie zawsze, zmieni. tak. Tak samo jak w Polsce my uważamy Bułgarów, tak, że złodzieje, a nie wszyscy, no. Są tacy, ale są też tacy, no. Holendrzy też bardzo spostrzegają, jeżeli ktoś próbuje powiedzieć coś po holendersku. Może nie umie tego zrobić dobrze, ale widzą, że się stara, to już inaczej podchodzą. Ale pierwszy punkt widzenia to jest Polak, to jest Polak. Dobra, gdybyś napisał o sobie książkę, jaki by miała tytuł? Idąc do celu, spełniając marzenia. Nie wiem. Czy jest jakieś słowo, które cię denerwuje najbardziej? Polskie czy holenderskie? Takie i takie. Skoro pytasz. Słowo, które mnie denerwuje najbardziej. No ogólnie jest dużo takich słów. Ciężko mi teraz dać przykład, ale wszystkie słowa, które kaleczuje język polski, mnie bardzo denerwują. Nie lubię wziąć. Ja poszłem. Nienawidzę, jak ktoś jest z Polski i nie umie nawet polskiego dobrze, a jedzie za granicę. No, nienawidzę tego. Opisz siebie samego 3 słowami. Pracowity, punktualny, brzydki. I szczery. I szczery do bólu. Ale to już 4 słowa. W jaki sposób najczęściej marnujesz swój czas? Pijąc alkohol. Jak siedzę i w domu nie mam co robić, nie mam z kim wyjść, bo wiadomo, czasem jest tak, że nie możesz wyjść, nie masz czasu albo coś i siedzę i powiedzmy piję sobie piwo. Nie mam weny, żeby właśnie coś robić, bo w domu no, dużo roboty nie ma, więc nie mam weny, żeby coś robić i to jest dla mnie marnotrawstwo czasu. No a na co wydajesz najwięcej pieniędzy? Głównie na jedzenie. Dużo też wydaję na benzynę, żeby dojeżdżać do pracy. To jest prawie 20 euro dziennie. Ale głównie benzyna, jedzenie. Co jest twoją największą słabością? Jestem bardzo czuły. I mam za duże uczucia, za duże serce i no, często cierpię z tego powodu. A jaki masz w ogóle typ osobowości? Jestem miły, wesoły, sympatyczny. Ludzie ogólnie mnie lubią. No ale właśnie też często za bardzo z tego korzystają, a ja tego nie widzę, bo za bardzo im ufam. Dobra, teraz pytanie z innej beczki. Czy pamiętasz, co ostatnio szukałeś w Google? RDW White Rexel. A jakie jest twoje najfajniejsze wspomnienie z dzieciństwa? Jak jeździłem do babci. Bo u babci zawsze było najlepiej. Babcia na wsi? Czy... Tak. My z Lublina, z centrum, a babcia w Gerbowie. Też. Obecnie w swoim życiu robisz to, co zawsze chciałeś robić? Tak. Ostatnio właśnie tak zrobiłem, tak wszystko sobie dograłem, że mam mieszkanie, które mi się bardzo podoba, mam auto, mam fajną pracę za dobrą stawkę, tworzę muzykę, występuję. W maju każdą sobotę mam występ. Jak nie w teatrze, to jeszcze dzień później. No właśnie, powiedz mi o swoich właśnie planach na najbliższe tam 3-4 tygodnie, bo publikowałeś na Facebooku post, no ale to nie wszyscy
pewnie wiedzą o tym. Chociaż i tak ten film już będzie po tych wszystkich wydarzeniach, ale opowiedz. No więc tak, wczoraj były moje urodziny, więc zrobiliśmy sobie mega grilla i było... Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Przyszło mega dużo osób. Jestem bardzo zadowolony. No nie wszyscy przyszli, ale jednak większość pojawiła się. Za tydzień mam 1 dzień wolnego w sobotę. Pewnie pójdę do pracy. 24, 25 będzie wystawiana ta moja sztuka w teatrze, ale pójdę tylko 1 dzień, 24, gdyż 25 jest turniej event Show Your Skills, który prowadzi DJ Shadowface. I 31 występuję na The Show Up, The Show Off w Eindhoven. To jest impreza ogólnie. No ogólnie będę z koleżanką jedynymi Polakami na tej imprezie, którzy występują. Reszta to będą zazwyczaj czarnoskórzy lub Holendrzy, ale no jest zajęcie. Jakie masz cele, powiedzmy, na najbliższy rok, 2? Muzyczne, powiedzmy, cele. Muzyczne cele. No chciałbym wydać tą płytę. Na pewno. Jestem już pod koniec pisania. Już 11 piosenek mam. Brakują mi jeszcze 2 piosenki. Szukam inspiracji. Chciałbym... Ludzie też często mi podsyłają jakiś temat, który mi się spodoba, bo widzą też, jaki jestem. Więc na pewno chciałbym wydać tą płytę w końcu. Albo przynajmniej nagrać. A długo w ogóle nad nią pracujesz już? 1,5 roku. Tylko właśnie to jest tak, że raz na 2 tygodnie masz wenę i coś napiszesz, a nie ma tak, że siądziesz i będziesz pisał, bo nic ci nie przychodzi do głowy, a jak coś ci przyjdzie, to jest takie... To chodzi o to, żeby wyrażać to, co teraz czujesz w danym momencie. Dokładnie, nie jesteśmy robotami, żeby robić wszystko, wiesz, non stop i na najwyższym poziomie. A czy wierzysz w miłość idealną, taką na zawsze? No jasne. Tylko takie. No mi się akurat nie udało, ale z moją byłą też tak myśleliśmy cały czas, że to będzie na zawsze. No. Moja mama jest co prawda wróżką i powiedziała, że to będzie bardzo długo, ale to nie będzie na stałe. Czyli mama miała rację. Po 10 latach wyszło, że miała rację. No. A czy masz jakąś ulubioną markę ubrań? Maz Denim. No i lubię Nike też. To też Maz Denim jest? No. Kurde, ja to nosiłem 20 lat temu. Bez kitu. A pisał do mnie ten przedstawiciel ostatnio, czy miałem kiedyś te ubrania, czy nie chciałbym tam z nim coś pracować. Mówiłeś, że twoja kolejna płyta będzie się nazywała Szczęśliwa 13. A jakby się nazywała jeszcze następna płyta? Jeszcze następna płyta? Nie wiem, słuchajcie siebie, słuchajcie mnie. Coś takiego. Pamiętasz jakiś swój pierwszy zawód? Czy to od razu była budowlanka, czy coś jeszcze pomiędzy robiłeś? No nie, ja na budowę poszedłem, jak miałem 15 lat. Też nie, no mówiłeś, że też byłeś kucharzem, że gotowałeś. Tak, bo do 17 pracowałem na budowie, potem poszedłem właśnie na kuchnię tajską, to na początku jak kroiłem, to właśnie się śmiali, że widać, że budowlaniec mały, bo takie kawały tam, nie? Wielkości cegły, tak? I potem przyjechałem tutaj i tutaj pierwsze 3 lata to były głównie kwiatki, sortownie warzyw, owoców. Czy takie szklarniowe tematy? No, znaczy na szklarni krótko. Robiłem pół roku, ale to nie dla mnie. Masz jakieś swoje ulubione filmy? A jak tak, to dlaczego są twoimi ulubionymi? Kurde, nie wiem, czy mogę tak do kamery. Może śmiało, jak coś to się wytnie. No bo ale staram się nie wycinać. Ja lubię czarnoskórych aktorów, bo oni są dla mnie śmieszni. Ja lubię oglądać komedię, więc uwielbiam How High 2. Bardzo uwielbiam polskie stare komedie. To jeszcze był How High 2? Jest już. To ja tylko 1 oglądałem. Obejrz 2 też. Dobra, widzisz. Lubię Poranek Kojota bardzo. Killera, oczywiście obie części. Asterix, Obelix, Misja Kleopatra, to uwielbiam. No, jest trochę tych filmów, no. I ogólnie to jest prawie wszystkie, całe, dosłownie każde słowo w słowo, jak mi puścisz,
to słowo w słowo mogę mówić z aktorem, nie? Bo już milion razy to oglądałem. I Wszystko znasz na pamięć już. tak, całe filmy, naprawdę całe. Co w ogóle ci się najbardziej podoba w Holandii w porównaniu z Polską? Ludzka mentalność. A dlaczego? W sensie, czym Holendrzy ci tak zaimponowali? Są zawsze mili, zawsze uśmiechnięci. Nie znając cię, potrafią podejść, powiedzieć dzień dobry, zapytać się jak u ciebie, jak ci minął dzień, opowiedzieć o sobie. A w Polsce tego nie ma. Każdy jest jakby zapatrzony w siebie tylko i to mi się bardzo podoba w Holandii. No. Odwrót o 180 stopni, co ci się najbardziej nie podoba w Holandii? Pogoda. Pogoda tutaj jest straszna, bo nie ma stabilizacji. Jest bardzo gęste powietrze, więc przy 25 stopniach odczuwasz jakby to było 40. To jest masakryczne. A za godzinę pada deszcz. Nie da się na nic nastawić. No. Dokładnie, to jest loteria. A jakie są twoje wrażenia, jeżeli chodzi o język holenderski? Pierwszy tydzień w szkole bolał mnie język. Nie mogłem mówić po polsku nawet, bo żeby się nauczyć wymawiać te no ciężko, ale ogólnie bardzo mi się podoba. W przeciwieństwie do niemieckiego, holenderski jest taki bardzo łagodny. Holenderski to jest połączenie niemieckiego, angielskiego i francuskiego. Nie? Tak. Jak w ogóle twoje dzieciństwo wyglądało i czy je dobrze, czy źle wspominasz? Źle. Dlatego wyjechałem z Polski od razu po skończeniu 18, bo cały czas miałem w głowie to, co się tam działo, a no, nie lubiłem tego. No, ogólnie, tak jak mówię, tata nie za dobrze się nami zajmował, znęcał się nad nami. W pewnym momencie, dopiero po reakcji mojego starszego brata, przestał. Nie? Wlewał mi wrzątek na nogi, naprawdę z garnka, tak od razu lany. Było strasznie. A co wspominasz najbardziej? Najbardziej źle, o tak. No chyba ten wrzątek na nogach. No. Ewentualnie była jeszcze jedna sytuacja, że jak miałem 12 lat, a ćwiczyłem parkoura, to jest takie miejskie pokonywanie szybkie przeszkód, to skoczyłem z tamy i miałem tę nogę złamaną w 3 miejscach, powyrywane ścięgna, 4 miesiące, noga w gipsie. No i brak pomocy przy tym. Ciężko było. Jakieś takie wspomnienie z dzieciństwa, które najlepiej utkwiło ci w pamięci? Nie za bardzo takie mam. Tak szczerze. Nie. No nie mam, no kurde, oprócz tego, że do babci jeździłem, tam było fajnie. Nie mam. Nie masz? A ze szkoły na przykład? Szkołę skończyłem, jak miałem 15 lat, więc też nie za dużo do niej chodziłem. A pamiętasz jakiś swój ulubiony przedmiot ze szkoły? Angielski i WF. Okay. A muzyka nie? Jeszcze wtedy nie. Wtedy nie lubiłem. A poza tym nie śpiewaliśmy, tylko graliśmy na fletach. Tak, dokładnie, ja też takie lekcje pamiętam. Dobra, Patryk, będziemy się powoli zbliżali do końca tego podcastu. Tym, którzy dobrnęli, to dziękuję za oglądanie. Zachęcam do kliknięcia subskrypcji, łapy w górę. I czy jest coś, co byś chciał jeszcze dodać na sam koniec? Oczywiście. Chciałbym pozdrowić wszystkich. Chciałbym podziękować tobie, że mogłem tu być, że mogłem spędzić z tobą tą dłuższą godzinkę. Było fajnie, naprawdę. Mam nadzieję, że tak samo jak ja staram się rozwijać, tak samo ty się rozwiniesz i że razem możemy coś stworzyć więcej. Jasne. Również dziękuję ci za odwiedziny i cóż, życzę wielu sukcesów. Dziękuję bardzo. Dzięki. Pozdrawiam. Cześć.